Witam wszystkim, witam Edi. U Ciebie na polu dzisiaj. No tak, no teraz jesteśmy na polu. Ostat... Już wykoszone. Ostatni dzień, można powiedzieć, chyba żniw kukurydzianych. Z naszej strony, przynajmniej ze strony firmy Korbanek i kombajnów Aupax, zarówno modelu GM100, jak i GV100. Tutaj kosiliśmy akurat kawałek 2,5 hektara, zaraz będziemy mieli kolejne 2,5 hektara. Tak, mam 27. Przejechałeś się kombajnem. No udało mi się, no, zdążyłem. Czyli innym słowem, zdążyłeś, czyli tak szybko kosiły kukurydzę? No uciekały te pole, już na końcówkę, na ostatnie 2 przejazdy się zapałem. I którym jechałeś? Bo Ja jechałem klawiszówką. klawiszówką. Tutaj. Czyli No. GV100. Prowadziłeś, dali Ci poprowadzić, czy... Wiesz co, wolałem z boku jednak, no po co się mam uczyć na nowo, akurat wszystko to samo co w Rostelu. Ale wytłumaczył mi każdy guzik po kolei i ogólnie mogłem teraz popatrzeć jak to idzie ze strony kierowcy. No i jak to idzie? Bardzo mi się podobał ogólnie wyświetlacz i kamery. Jest nafaszerowany kamerami. Wszędzie widać, czy coś się gdzieś tam pasek nie pali, czy tam coś jak słyszy zgrzyta, czy tam coś się nie dymi. A to jest ważne w tym, żeby widzieć wzrokowo coś jest dookoła maszyny, czy z tyłu. Tam widzę wszędzie, i na zaczepie, i na rurze, gdzieś tam po bokach właśnie są kamery, na zbiorniku od góry, to jest petarda. No, To jest może... niby taka drobnostka, bo Tak. jakby kamera teraz nie jest czymś takim... Ale to jest lepsze od czujników, bo ty widzisz, co się dzieje. Jak widzisz, że tam się dymi, no to wyłączasz maszynę, tak? Nie wiem, czy Ci pokazywał kolega, też można mieć taki widok na kamerze, że masz 4 kamery i wszystkie parametry kombajnu i widzisz cały czas, masz stały podgląd na kamery. A to nie wiem, nie Bo to każdy, na przykład wiem, że nasz operator tutaj, kamerzysta i nasz też operator GV-a, który jeździł u Albo siebie, nie zauważyłem Dawid, tego. on tak jeździł właśnie, że lubił sobie patrzeć na 4 kamery i miał wszystkie parametry wypisane z boku na skraju monitorka, więc miał cały Może czas tak podgląd. było, tylko ja tego nie zauważyłem. Ale to jak będziesz teraz jechał na następny raz To ja na się polu, to przypatrzę. przypatrz się No. i potem też powiesz mi swoją opinię. Czyli tak, zadowolony mówisz. No powiedzcie, no 5 rzędów, ale to jest i tak 190 koni. Tak jest, czyli jest troszkę słabszy od Twojego Rostelmasza, ale chyba tak. nie widać Ale tego, ja tak? mam tego Deutza 3640, tam jest 6 klawiszy, 6,5 metra header i tam jest 210 koni. No to nie dużo mniej. A to taka malutkie. Ale jak idzie? No a tamty to jest jeden z większych kombajnów, większy od Rostela. Nie, tutaj jeżeli chodzi o to, to Także tak. to i tak jest dużo, to daje radę. Nie było słychać, żeby one gdzieś tam się przyduszały czy coś. Szły po prostu, nie No bo brakowało tutaj, mocy, nie? tutaj mogę Ci powiedzieć, że są, można powiedzieć, bliźniacze silniki w nich, bo to jest silnik Weichai'a 4,6 litra, 190 koni. Ogólnie te silniki bardzo dobrą sprawnością się wykazują, co właśnie, tak jak mówisz, jechałeś, nie było żadnego falowania, bo Tak. też trzeba powiedzieć, że teraz, nie mówię, że były hardkorowe warunki, ale ta kukurydza nie należała do najmniejszych, bo ile Ci tutaj plonowało? No tu wyszło, nakosiliśmy 36 ton w sumie. Tak obliczyliśmy 2 przyczepy 16 i na przyczepie na Bergmanie zostały jeszcze dobre 4 tony. No to 36 ton przez 2,5 no to wychodzi 14,4 tony. No, Powyżej 14 jest. I też wilgotnością, no niestety tutaj dla Ciebie, ale... Na ale pewno będzie około 40. wilgotność była, czyli też nie miał tak łatwo, Ale żeby to mogę później możesz wkleić, a powiem jak sprzedam, jaka tu była wilgotność, nie? I pojawi się teraz taki... Pojawi się wynik wilgotności, jaki to miałem. Dokładnie, czyli też miały co robić. To nie była jakby łatwa kukurydza, bo też, co będzie widać, no, Jest masy, można nie? powiedzieć, że jak siedziało się w środku, rów. to No, wydało tak. się, że jest na równi prawie z Tobą albo i trochę wyżej ta wyżej. kukurydza, No. a jak z boku to jednak jest, tam brakowało 20 cm, mówię, że jest wyższa niż kabina, ale brakowało tak, może w niektórych momentach ona już dosięgała do tej kabiny. Ale to ta kończyna to zrobiła tą robotę. Aha, no to może pochwal się, jak sobie to pole No przygotowałeś tutaj był przed kukurydzą. rzepak siany razem z kończyną. Ścinany rzepak, kończyna rosła po pasek tutaj, poszło wapno, talerzówka w listopadzie, wiosna głębosz, orka, siew i tyle. No i też mi I zwykłe nawożenie zdradziłeś wszędzie. mi poza kamerą, że ten siew był późny. Tutaj tak, o właśnie, no właśnie zapomniałem o tym, że to był najpóźniejszy, bo my zaczynaliśmy 9 siać jakoś, 9 maja, później pojechał 100 hektarów posiał, to przyjechał tydzień później. No to było gdzieś koło 15-16, tutaj ostatnia kukurydza siana była. I ona- jakie VO tutaj było, tak plus minus? Tak jak wszędzie, jak miałem 240, 260, 240. 240. Tak, tak. To jest Tonifi chyba, tak dobrze pamiętam, Tonifi odmiana. A pół metra wyprzedziła tamte, co były wcześniej siane.
o pół metra. W tym powiedzmy, jak ona już była taka, tu była tak, tu była miała prawie po metr dobry, a ta była pierwsza wcześniana była o połowę mniejsza. No tak, to tak było, Nie? że one, nie wiem, czy dostały przymrozek wtedy te, co były wcześniej siane, Mi się wydaje, że czy za sucho było, nie było. bogactwo w glebie. Mówisz, że ta twoja koniczyna to azot. robi. Azot naturalny. Też swoje robi, no składniki, nie? No to było stanowisko No bo- super. Po rzepaku, po kończynie, jeszcze No bo jakby wapno. ty zawsze mówisz, że nie okradasz sobie pola, czyli wszystko, co Tak. jakby zostaje po roślinie, Staram zostaje Mamy- na polu. Tak, mamy jeszcze ziemniaki, one wyciągają mi tą próchnicę, ale no staramy się na 3-4 lata robić przerwy w tych ziemniakach. Staramy się. Oczywiście nie zawsze wychodzi, ale ta kukurydza, wylazłem w tą kukurydzę po prostu dlatego, że tu jest dużo tej słomy. I teraz co dalej po tej kukurydzy? No tylko, że tutaj teraz pójdzie w marcu, jak będzie można ten gnój już rozwalać, obornik, prawdopodobnie albo ziemniaki, albo z powrotem kukurydza. Zobaczymy, na ile nam sadzeniaków zostanie. Jak będziemy mieć za dużo sadzeniaków, to będą ziemniaki. A jak nie, to No tak, bo po kukurydza. co, jeżeli macie materiał Tak. na ziemniaki, to lepiej To ziemniaki. są takie właśnie pola, gdzie no, czekają albo to, albo to. Jak podoba Ci się ściernisko po pracy? Bo to i jechała przystawka Capello, i jechała przystawka chińska Weichai. No jest petarda, tylko talerzówka i po robocie. Tutaj 2 razy talerzówka, my przeważnie robimy 2 razy talerzówkę. Czyli tutaj teraz zrobimy talerzówkę i zrobimy gdzieś powiedzmy w styczniu znowu talerzówkę i to już praktycznie będzie goła ziemia i wtedy pójdzie obornik sobie gdzieś tam właśnie w marcu i założymy to i będzie czekać na to, co Czyli to 2 razy talerzówkę, żeby to wszystko rozrobnić. staramy się 2, bo Szybko raz to jechać, jest jak jednak, najszybciej rozrobnić. im lepiej ją tam wymieszamy tą ziemię, później znowu ją przetniemy, ona się później wtedy łatwiej i te wszystkie te kołki powywraca ładnie, te co wystają. Tak, tak, nie? no bo jeżeli jakby nie rozwalisz łodygi, no to No. ona będzie tak, zostanie taka jaka jest, bo, tak. bo ja to na przykład widziałem często w uprawach bezpośrednich, Znaczy my się staramy. że jak ktoś jechał nawet po talerzowaniu, to jednak te kawałki tej kukurydzy Tak, wystawały. zostają i też się staramy mulczować to, ale mulczer mi się po prostu zepsuł. No to pogadamy już po... No, jest okazja sprzedać maszynę, ale to może naprawimy mu ten. Ale okazuje się, że lepiej przetalerzy 2 razy, on i tak tą roztrzaska tą całą, Tak, tak. to co zostało tutaj, te wszystkie macnice, to Tak, tak, zwłaszcza, że można je pociąć, nie? mamy mokry rok, więc łodyga jest stosunkowo miękka, No jest nisko skoszone w miarę, to I- jest bardzo, naprawdę ładnie, niziutko skoszone, nie? To jest fajne. więc tutaj to według mnie to talerzowanie też spokojnie da sobie. Ładnie pocięta, zobacz, kawałeczki. Sprawdzałeś straty? Coś przechodziłeś się tak? Tak, patrzyłem, tam gdzieś sporadycznie gdzieś jakieś ziarko, ale to wiadomo, no to A to nawet na przystawce może się obić, wszystko bo to... ładnie, wszędzie ładnie są te wymucone elegancko, no ale gdyby gubił, to by nie było 14,4 tony. No, ale może dawała 16, a 2 zgubił. Nie, no to już by było widać. Nie, no to posiane by było, oczywiście, to by było, No. tutaj żartuję akurat, więc, ale nie, tutaj kaczany wszystko jest ładnie nie? wyte. Ale jak na 5. klasę to chyba okej, co? Powiem szczerze, ja się bardzo zdziwiłem, jak mi powiedzieli, że to jest 5. klasa, jak zacząłem tą kukurydzę przed koszeniem. No tutaj ma właśnie te górki, to wszystko. Ale też tylko to oczywiście, jest mokra 5. klasa. właśnie chciałem powiedzieć piąta o klasa. tym, że wszędzie jest wyżej, więc tutaj ta woda ściąga i tam też mieliśmy troszkę problem przy koszeniu, trochę się żeśmy tam ślizgnęli, No. ale przyszliśmy, więc tutaj akurat rotorowiec dał radę, jeżeli ktoś się zastanawiał, że małe kółka z przodu No za tam małe, bardzo malutkie, za małe czy wiesz, coś, no. spokojnie dawały radę, żeby przejść i nie było To problemu. jest ta żeby... zaleta, że one są letkie. Tak jest. To tak by było w 2017 roku było, że no duże kombajny, jak miałem tego dojca, to ja nim nie mogłem kosić. To wjeżdżali właśnie bizonami kości do kaszany. Bizonami, starymi tecekami, Tak. wszystkimi tak. tymi małymi kombajnami, To które taki mały były Volvo, dostępne. jak miał, to mi właśnie wjechał w łąkę i tam gdzie miałem po takich pastwiskach pod mokła tam, no to woda stała praktycznie w zbożu, on pozamiatał, to jest to samo, to jest leciutkie, nie? No, inaczej, no, przy mokrym roku to albo wjeżdżają właśnie lekkie, albo wjeżdżają duże na gąsienicach szerokie, które mają... A jest opcja do tych, żeby go w gąsienicach założyć? Na chwilę obecną jeszcze nie sprawdzałem, tak samo jak nie myślałem o napędzie tylnym, No. ale też To by było już w ogóle, powiem Ci, o że- dziwo powiem szczerze, że gdzieś tam Amfibia. zapytania są z rynku, że pytają się ludzie, bo zwłaszcza na terenach górzystych czy coś, czy napęd, na pewno będziemy to sprawdzać, będziemy sprawdzać możliwości. Wiem, że fabryka jest zawsze chętna na to, żeby coś ulepszyć, coś poprawić, więc tutaj być może teraz na chwilę obecną nie jest dostępny, ale czasem pojawi się. No Edi, jesteś naszym klientem już od 2020 rok, zakup kombajnu. No. No jakby już 5 lat minęło. Pytanie, czy może myślałeś wymiana?
jakbyś sobie porównał? No na razie Rostel za dobrze chodzi, żeby go mieć. Nie no, Rostel dobrze chodzi, więc... Ale i tak, chodzi teraz takie światełko, bo jak widzę, że to fajnie to idzie, to ma podobną wydajność jak Rostel w kukurydzy, bo jest wiadomo, 5 rzędów bierze, ale dobry byłby patent, żeby takiego małego wziąć sobie ze samej kukurydzy i wtedy bym zwiększył sobie powiedzmy do 100 hektarów kukurydzy, mniej roboty, kręgosłup odpocznie, ręce Inaczej, odpoczną. nawet ze względu na to, że tak jak mówisz, nie okradasz swojej ziemi, czyli raczej nie zbierasz, Tak, wszystko tak. zostawiasz, wtedy nie masz problemu na przykład z kombajnem rotorowym, bo nie zbierasz słomy. No Więc właśnie jak i- on ci rozdrobni tą słomę, to nawet dla Ciebie lepiej, bo ona szybciej odda to do Tak. ziemi. Tak, i ja też troszeczkę myślę o tym, bo na razie robimy intensywną uprawę, ale jak już jeszcze mam rok tylko takich potężnych rat za te maszyny, za te ziemię i już będę mógł odpocząć i będę mógł po prostu już sobie pozwolić na taką mniej intensywną uprawę jak kukurydza, czyli zwiększyć ją do 100 hektarów. No i tu jedziemy, tylko wsiewamy kukurydzę, później ją tylko w listopadzie kosimy, no to jest, nie ma roboty, nie opryskamy co chwilę tak jak rzepak czy tam ziemniaki, tak, to jest mniej roboty po prostu trzeba. Więcej czasu troszeczkę dla rodziny, więcej czasu trochę dla zdrowia, trzeba zacząć myśleć o zdrowiu. Nie, no I teraz wtedy tak właśnie, stary nie jesteś. I wtedy właśnie bym pomyślał na tym, że kupić takiego jednego typowo do kukurydzy, tamtego rotorowego powiedzmy, a rozsterka sobie zostawić do zboża, czyli 100 hektarów No i wtedy- zboża, 100 hektarów do I wtedy kukurydzy. można powiedzieć, żebyś miał idealny zestaw. Tada. To jest idealny przepis na ten. Na naprawdę- spokój w życiu. Na spokój życia. Żeby trochę zarobić i żeby się nie przerobić. O. I wtedy, i tak naprawdę powiem nawet szczerze, że jeżeli tak myślisz sobie, bo Ty masz 200 hektarów, czyli Tak. byś miał nawet ziemniaki, rozterka byś miał do zboża, to i nawet byś mógł usługi jakieś zacząć delikatne robić. No, jakby się już nudziło do tej porze, to jak najbardziej. Czemu nie? Tak, bo mówię, byś Chociaż staram się- wydajnościowo chociaż by powiem ci, spokojnie dało Zawsze radę. staram się i szkoda mi brać kombajn na usługi, bo to zawsze są niespodzianki na polach u różnych rolników. A poza tym, jak skosisz sąsiadowi 100 hektarów, to na 120 hektarze u mnie się zepsuje. Może tak być. Czyli na jakby 1000 jesteś na za tym, którymś- że Twoja na- maszyna robi u Ciebie Niech ona pracuje, niech się omna u mnie pierwszy raz i zepsuje. lepiej niech 10 lat się nie psuje niż... Trochę mi szkoda na usługi, bo po prostu i też czas. I tym akcentem nie ma co przedłużać. No. My wracamy do roboty. No ale jeszcze to chciałem co powiedzieć, to chciałem podziękować panu Pawłowi Korbankowi za to, że wyszedł z tą inicjatywą, że tego sprzętu tutaj przywiózł, że to zorganizował wszystko fajnie, że to w ogóle jest. Znaczy, staramy się do ludzi chętnych odwiedzać, robić właśnie No takie ale to testy, też jest, bo to... na 3 tirach przyjechało, to też nie na 2,5, na 5 my- hektarów, tak? Inaczej, cieszę się, że to rozumiesz, No. bo to nie Także jest dziękuję jakby, za tą właśnie- nie jest to tania jakby impreza, No nie nazwijmy jest, to. nie jest, tak. Ale też chcemy każdemu, który chce zobaczyć, pokazać i także widzom na kanale YouTube, dlatego subskrybujcie sobie ten kanał, bo na pewno akcja od przyszłego roku ruszy na inne maszyny i my tutaj cały czas co drugi dzień film na jednym kanale, co drugi dzień na drugim kanale, więc tego kontentu jest bardzo dużo, no ale chcemy, bo wtedy ja widzę to jako osoba odpowiedzialna właśnie za kombajny, że bardzo dużo ludzi, potencjalnych klientów ma dużo wiedzy, przez to, że właśnie ogląda taki film, jak przyjechaliśmy na przykład do Ciebie, Tak. żeby... I nawet Twoją opinię bardzo chętnie wysłuchają. No, staram się szczerą. Znaczy staram się, zawsze mówię szczerze, bo no, kłamać nie wolno. Na To tym grzech. zakończmy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.